Prosimy o znalezienie sobie partnera do tańca i zaczynamy. Dziś przede wszystkim spotkanie z Los Angeles Lakers oraz wizyta u zespołu Miami Heat, który walczy o pierwsze miejsce nad Atlantykiem. Bohaterem tygodnia będzie Michael Finley z zespołu Dallas Mavericks. Nie zabraknie też 10 zagrań tygodnia. Tim Duncan. Stoudemire. Oh, David Stoudemire. Grant Hill. Oh, my. Unbelievable. Oh, what a magnificent play. Thriller. Put that on the highlight reel right now. If you don't like that, you don't like NBA basketball. Naszą podróż po NBA rozpoczynamy od dramatycznego spotkania między Toronto Raptors a Seattle Supersonics. Najskoczniejszy gracz ligi Vince Carter pojechał ze swymi kolegami do Seattle z nadzieją na podtrzymanie zwycięskiej serii. Coraz bliższa faza playoff jeszcze podgrzała atmosferę. Musimy w 4 z 5 meczów zagrać dobrze zespołowo i wtedy możemy myśleć o playoff. Liczę, że zajdziemy w tym roku daleko. Kontuzjowany Vin Baker osłabił zespół Seattle, co Carter i jego koledzy wykorzystali bardzo szybko, obejmując prowadzenie 16-6. Carter on the wing. Over Barry. And he starts hot. Oczywiście na parkiecie królował Carter. Carter going upstairs. Called it dump. Baseline right. Antonio Davis. W pierwszej kwarcie zdobył 13 punktów, dając przykład swym kolegom. Ci nie chcieli być gorsi i piłka wpadała do kosza Sonics raz za razem. T-Mac to the rack with a two-handed slam. Jednak gracze Paula Westphala zdołali się przebudzić. Barry snatches it down. Here's Payton in the middle. Dealing off to Lewis. Motorem ofensywy gospodarzy był Brent Barry, który po jednym z kolejnych ataków zredukował przewagę Raptors do 4 punktów. Wtedy znów do akcji wkroczył Vince Carter. To Carter, he'll catch, he'll shoot, he'll score. Carter from deep in the corner. W czwartej kwarcie nie dał szans rywalom, zdobywając w sumie w meczu 34 punkty. Drives into the lane, elevates and jams. Carter with a levitation back with the right hand. I choć gospodarze mieli jeszcze jedną szansę, by skraść wygraną, to jednak agresywna obrona Raptors nie pozwoliła im zmienić losów spotkania. Raptors win! Raptors win! Oto tabela z Central Division. Na czele zespół Indiana Pacers, za którego plecami czają się Toronto Raptors. Na trzecim miejscu mamy Hornets, potem Pistons, Bucks, Cavaliers, Hawks i Bulls. Przeniesiemy się teraz na parkiet w Indianapolis. Doszło tam do innego ciekawego pojedynku między Indiana Pacers i Miami Heat. Zawodnicy Indiana Pacers nazywają swą halę Conesco Fieldhouse domem. Wygrali w niej kolejno 25 gier, jednak wiedzieli, że mecz z Miami Heat nie będzie spacerkiem. Mimo to nie zamierzali poddawać się bez walki. Oni są tu niepokonani. To nie pierwszyzna, bo zawsze znakomicie grali u siebie. Market Square Arena była świetną halą, a Conseco przejęła jej funkcje i właściwości. To nas jednak nie zraża. Od początku było widać, że zawodnicy Relaya są czujni. Główną postacią ataku gości był środkowy Alonzo Mourning. 3-on-2. Trailer Morning, what a jam! Punkty zdobywał też co chwila Jamal Mashburn, nękając zespół Pacers rzutami z dystansu. Mashburn spotted for three. Ale trener Larry Bird nie tracił spokoju. W trzeciej kwarcie posłał do boju rezerwowego Austina Crociera, który po wspaniałej szarży zdobył aż 16 punktów. Indiana Pacers uwierzyli, że mogą jeszcze wygrać. Crozier for three. Crozier do końca spotkania grał dokładnie tak, jak powinien grać rezerwowy. Skutecznie, inspirująco dla kolegów i porywająco dla publiczności. 5-on-4 and Crozier drives the baseline and slams it. Jednak podopieczni Pata Rileya nie dali się zaskoczyć. W ostatniej kwarcie spokojnie zdobywali punkty, nie oglądając się na gospodarzy. For the three, got it. Wygraną z Miami przypieczętował Alonzo Mourning, który zdobył w całym meczu 35 punktów. Shot by Alonzo Mourning. Oto tabela Atlantic Division. Liderem jest zespół Miami Heat, który minimalnie wyprzedza New York Knicks. Za tą dwójką są 76ers i Magic. Piąte miejsce zajmują ex aequo Celtics i Nets.
a na 7. miejscu są Wizards. Pora na wizytę w internecie, gdzie czołowe miejsca zajmowała w minionym tygodniu informacja z Dallas. Zespół Mavericks zrezygnował z mistrza zbiórek Dennisa Rodmana. 38-letni były gracz Pistons i Bulls uzyskiwał podczas miesiąca gry z zespołem z Dallas średnio 14 zbiórek na mecz. Do składu Spurs powrócił Sean Elliott, który był jednym z podstawowych graczy mistrzowskiej drużyny sprzed roku. Elliott przeszedł 7 miesięcy temu przeszczep nerki. Chcę wrócić do sportu i zrobić coś, czego nie zrobił jeszcze nikt. To może pomóc bardzo wielu osobom znajdującym się w takiej sytuacji jak ja oraz tym, którzy po prostu są w kłopotach. Chcę im pokazać, że można pokonać każdą najtrudniejszą przeszkodę. I informacja o kontuzji zawodnika Phoenix Suns. Skrzydłowy Tom Guglioto, członek reprezentacji USA na Igrzyska Olimpijskie w Sydney, doznał w meczu z Utah Jazz groźnej kontuzji kolana. W tym sezonie Guglioto już nie zagra. Oraz kilka słów o specjalnych uroczystościach. Joe Dimars, który przez 14 lat był kluczową postacią zespołu Detroit Pistons, ma już koszulkę ze swym numerem pod dachem hali klubowej. Dodatkowo jego imię nosi teraz prestiżowa nagroda Fair Play NBA. Jestem wdzięczny, że mogę tu być i dziękuję klubowi za to, że zostałem uhonorowany na zawsze. Rolando Blackman, który przez 11 lat występował w drużynie Dallas Mavericks i do dziś pozostaje jej najlepszym strzelcem, także dostąpił podobnego zaszczytu. Bardzo gorąco wszystkim dziękuję za to wszystko, co dla nas zrobili. Dallas, dziękuję. Tytuł gracza tygodnia zdobył Shaquille O'Neal. Średnio w meczu zdobywał on 43 punkty i miał 18 zbiórek. Oh, big fella, don't do him like that. I pora na naszą skrzynkę pocztową. Sean Brody, Australii, pyta, który z zawodników występujących obecnie w NBA zdobył w sumie najwięcej punktów. Jest nim Karl Malone, legendarny skrzydłowy zespołu Utah Jazz. Listonosz jest na 3. miejscu listy wszechczasów ze zdobyczą przekraczającą 30,5 tysiąca punktów, zgromadzonych w ciągu 15 lat gry. He'll power to the hoop. The mailman delivers. Przeniesiemy się teraz do konferencji zachodniej, gdzie doszło do pasjonującego pojedynku Lakers kontra Kings. Prowadzeni przez Chrisa Webera i Jasona Williamsa, gracze Sacramento grają w tym sezonie wyśmienicie. A co powiedzieć o duecie O'Neal-Bryant? Lakers i Kings spotkały się ostatnio w Los Angeles. Na początku spotkania prowadzenie objęli goście, którzy zdołali narzucić rywalom swój styl gry. Pass down the middle of Weber, comes in deep, bounce the ball beautifully underneath to Stojakovic. Pierwszoplanową postacią zespołu Kings był Chris Webber, który zdobył 24 punkty, ale przecież Lakers mają w składzie Kobiego i Shaka. Underneath he goes and scoops it up and in. 24, the ball to Kobe, high out, 20-footer open short, it is, the rebound is off, Shaq wants it, Shaq's got it, Shaq finds it. Lakersi grali jak w transie, rywale również radzili sobie świetnie. Pod koniec trzeciej kwarty prowadzenie Kings ponownie wzrosło do 14 punktów. Got Harper there to beat. He goes for glass, misses it. Weber, stuff put back. I wtedy zaczęła się niesamowita szarża gospodarzy. Wielkie chwile przeżywał Kobe, który w czwartej kwarcie zdobył 12 punktów. Jego widowiskowa gra zapewniła Lakersom kolejne zwycięstwo. Zespół z Los Angeles wygrał 18 mecz z rzędu dzięki 40 punktom Kobe'ego i 39 Shaka. Gramy dobrze jako zespół. Jesteśmy bardzo skoncentrowani i wreszcie nauczyliśmy się wygrywać mecze. Oto tabela Pacific Division. Na jej czele jest zespół Lakers, który wyprzedza Blazers, Suns, Sonics, Kings, Warriors oraz Clippers. I została jeszcze jedna Midwest Division, gdzie liderem jest zespół Utah Jazz. Od czasu weekendu gwiazd zespół Jazz jest jednym z najlepiej grających teamów w lidze. W meczu z Jasonem Kiddem i jego kolegami z Phoenix właśnie Jazzmani objęli prowadzenie do przerwy, ale w trzeciej kwarcie Suns zdołali narzucić swój styl i tempo gry. Livingston with the ball. He holds up, gives it to Kidd. Kidd to the hoop for two. And the Suns defense doing the job. Oh, you gotta love it.
Jednak dzięki Howardowi Isleyowi, który przez cały sezon gra bardzo regularnie, zespół Jazz zdołał odzyskać rytm. Isley wants to drive. Isley to the hoop. He got the shot. Boy, oh boy. W ciągu ostatnich 5 minut gry prowadzenie zmieniło się 5 razy. W ostatnich sekundach przed szansą zapewnienia wygranej zespołowi stanął właśnie Isley. Graczom Suns została 1 sekunda. It's the ball to Kidd. Throws up a three. Oh, brother, it almost went. Jazz wygrali spotkanie różnicą 3 punktów. Dzięki wspaniałej współpracy duetu Maulon-Stockton w tej chwili Jazz mają na koncie 7 kolejnych zwycięstw. Kiedy człowiek popatrzy na ich grę, na to, jak się do niej przygotowują, jak walczą, to po prostu sam ma ochotę stać się takim jak oni. Potem John Stockton i Karl Malone pojechali z kolegami do Chicago. Młodzi i pełni wiary w przyszłe sukcesy gracze Bulls z Eltonem Brandem na czele po pierwszej połowie prowadzili 10 punktami. Ale druga część gry należała do gości, którzy wygrali 8 punktami. Dynamic duo again. I rzut oka na tabelę Midwest Division prowadzą Utah Jazz, których gonią San Antonio Spurs. Na 3. miejscu jest zespół z Minnesoty, a potem Dallas, Denver, Houston oraz Vancouver. Czas już na przeboje tygodnia, czyli występ, o którym się mówi. W trzecim sezonie wspólnych występów Detroit Grant Hill i Jerry Stackhouse są jednym z najlepszych duetów w lidze. Ludzie wątpili, czy będziemy mogli grać razem, ale myślę, że udowodniliśmy, że nie mieli racji. Mam nadzieję, że będziemy grać jeszcze lepiej. Ten sezon jest dla nas udany, gramy efektownie, z fantazją i mam nadzieję, że kibice, patrząc na nas, mają frajdę. W meczu z Vancouver Grizzlies dobrą zabawę mieli Hill i Stackhouse. Szczególnie dobrze grał ten drugi, trafiając 11 z 17 dodanych rzutów z gry. Stack skies and jam. 20 for Stack. A run out stop for Stack. Stack to the lane, rips it away from the Grizzlies, and he has 27. Nie ustępował mu w grze ofensywnej Grant Hill. Jest okazja, aby pograć bardziej efektownie. Myślę, że to widać z trybun i że kiedy jeden z nas ma piłkę i pędzimy w pełnym biegu na kosz, to każdy czuje, że za chwilę zdarzy się coś niezwykłego. Stackhouse zakończył mecz z 27 punktami, ale Hill nie chciał być gorszy. Lob deep by Christian to Grant. Comes through. He has 25. On też skończył mecz dorobkiem 27 punktów. Pistons wygrali wyraźnie. Grant with a baseline gun. He now has 27. W tym sezonie ta dwójka zdobyła łącznie prawie 3000 punktów. Jednak w klasyfikacji najskuteczniejszych duetów sezonu na pierwszym miejscu są Shaquille O'Neal i Kobe Bryant. Hill i Stackhouse są na miejscu drugim. Na trzecim Allen Iverson i Tony Kukoc. A na czwartym Ray Allen i Glenn Robinson. Teraz pora już zająć wygodne miejsce, bo to nadciąga grupa wybitnych artystów z teatru NBA. Uwaga, uwaga, pora się przygotować. Oto NBA. Zebraliśmy najefektowniejsze zagrania tygodnia i za chwilę zobaczycie te z nich, które zasłużyły na wyróżnienie. Calling it in as Nash, jabbed away by Barry, careens into Davis from a prone position, flicks it up the floor to room into the glass. He lays it in. Everything going Seattle's way. Oh, what a tip. The magnificent play by Barron. The play maybe of the season. Wiemy, że najbardziej zależy wam na udanych akcjach. Najpierw jednak popis Michaela Olowokandiego. He shoots an air ball. Panie Jabbar, wydawało nam się, że to się panu spodoba. Cóż, widać trzeba wziąć się za poważną grę. Oto więc kilka danków. Wallace, there you go, Ben Wallace. Power jam with a left hand. Corliss Williamson went right up and through Charles Oakley. Skoro już wstaliście z miejsc, to nie pozwolimy wam w nich ponownie zasiąść. Barry short off the rebound, glides across midcourt, sends to Lewis, back to Barry, cut pass to Gary. Sensational movement of the basketball by the Sonics.
Pora na prawdziwą zabawę. Oto kilka bloków. Elon Ellis blocked by LaFonso Ellis. Oh, that was all ball. Oh, and a play by Pierce. Tak, to był kawał dobrej zespołowej roboty. Zupełnie tak jak przy niektórych efektownych lotach. Up ahead to Shannon Anderson. Anderson alley-oop. Here's Barry. Alley-oop set up Weber. Oh, too easy, but it was a thing of beauty. To na pewno było super, ale czy w naszym teatrze zdarzają się rzeczy, których nie warto oglądać? Chyba nie, prawda? Teraz zapraszamy na uroczystość wycofania koszulki z numerem 4 używanym przez lata przez wielkiego Joe Dummarsa z zespołu Detroit Pistons. Joe Dumars spędził z zespołem z Detroit 14 wspaniałych lat. W uznaniu jego zasług w zeszłym tygodniu koszulka z jego numerem powędrowała pod dach hali Pistons. Na oczach 22 000 kibiców wspaniali gracze z zespołu z przeszłości przypomnieli wspaniałe występy Joe oraz jego niezwykły charakter i postawę. Mojemu przyjacielowi, bratu, koledze z zespołu. Dziękuję za zaszczyt i przyjemność wspólnej gry. Dumars sześciokrotnie grał w zespole gwiazd, lecz kibice najlepiej pamiętają go jako kluczowego gracza mistrzowskiej drużyny z lat 88 i 89. Detroit Pistons are once again the world champions of basketball. Joe był zawodnikiem o niespotykanym talencie, czterokrotnie był w pierwszej piątce najlepszych obrońców sezonu, a najwspanialsze mecze rozgrywał w starciach z najtrudniejszymi przeciwnikami. Joe D freezes Jordan, spins inside, reverses, hits it off the high glass. Spectacular! Joe was such a special. Joe był szczególnym typem gracza, który potrafił znaleźć się po obu stronach boiska. Świetnie bronił, trafiał do kosza, kozłował. Lecz najdłużej będzie pamiętana jego postawa poza parkietem. Joe Dumars został laureatem nagrody imienia Waltera Kennedy'ego za działalność społeczną oraz nagrody Fair Play NBA. Dzięki niemu Grant Hill jest nie tylko znakomitym koszykarzem, ale i wspaniałym kolegą. Żyjemy w społeczeństwie, w którym sportowcy są idolami. Niezależnie od tego, czy na to zasługują, czy nie. Joe Dumars na to zasłużył. Bardzo wszystkim dziękuję. Jestem wdzięczny za ten wieczór. To wielki zaszczyt i nigdy o nim nie zapomnę. Bardzo dziękuję. A teraz głos zabierze lider zespołu Dallas Mavericks, który przed miesiącem wystąpił w swym pierwszym meczu gwiazd. Cedric Ceballos on the move, now to Finley. Oh, Michael Finley, a spectacular play. Finley on the follow. Oh, baby. Here's Finley, strong in the hoop and a hammer. Up ahead to pass. Behind the back to Finley. My favorite thing is to actually Najbardziej lubię zdobywać punkty. Dunk, rzut z powietrza, a nawet podanie do partnera, który trafia do kosza. To jest to, co lubię. Michael Finley in transition. Strickland lobs for Finley. Michael Finley trafił do NBA w roku 96 i szybko stał się ważną postacią zespołu Phoenix Suns. W czasie drugiego roku gry został jednak sprzedany do Dallas Mavericks, gdzie jego dynamiczna i pełna polotu gra zachwyciła kibiców. Tipped in by Finley. Where did he come from? a person who sees me for the first time would see a player. Ktoś, kto ogląda mnie pierwszy raz, widzi gracza dającego z siebie 110% możliwości w obronie i w ataku. Widzi zawodnika, który robi wszystko, by jego zespół był w końcu górą. Shot clock at 10. About 7 difference. Oh, Michael Finley! W decydującym momencie on łapie piłkę i oddaje celny rzut. Let's see what they can get away with here. It's Finley. He's missed everything. Oh, that looks good. It is good. It's a three. The Pacers lose. When he doesn't, he sees the old. A kiedy nie rzuca, to zagrywa do kogoś na wolnej pozycji, przez co i inni mogą pokazać swoje umiejętności. W tym sezonie Michael po raz pierwszy zdobył miejsce w zespole All Stars. Występ w meczu marzeń był dla niego nagrodą za lata pracy. Trafić do zespołu gwiazd to wielki zaszczyt. To dowód, że ciężka praca po prostu miała sens. To wspaniały zawodnik, który jeszcze długo będzie emocjonował swą grą kibiców. Cieszę się, że udało mu się w tym roku trafić do zespołu gwiazd ligi.
Michael Finley jest gwiazdą, ale nie zapomina o celu numer 1, uczynieniu z drużyny z Dallas jednej z najsilniejszych ekip dywizji. He just keeps getting better on the court. On nieustannie się rozwija, ale ten rok to po prostu jego eksplozja w roli przywódcy drużyny. Od kilku lat jest naszym kapitanem, ale teraz jest również naszym duchowym liderem. To go wyróżnia. My ultimate goal is Moim najważniejszym celem jest zdobycie mistrzostwa NBA. Gdybym zdołał to osiągnąć z tym zespołem, gdybym mógł przeżyć taką chwilę, to byłoby to coś najwspanialszego. O tym marzę. A teraz pora już na 10 najefektowniejszych zagrań minionych 7 dni. Na pozycji 10 Eric Strickland zespołu Dallas Mavericks. Numer 9 to duet z Los Angeles, Shaquille O'Neal i Kobe Bryant. Na pozycji 8 jest zawodnik New York Knicks, Latrell Sprewell. Sprewell with about 5 inches on snow, and what a step there by Latrell Sprewell. Numer 7 to Rashard Lewis, Seattle Supersonics. Na 6 mamy debiutanta z zespołu Charlotte Hornets, Bayrona Davisa. Crossover and a great shot. I mean, just a great shot by Baron Davis. The creativity, the vivid imagination. Na 5 mamy parę z Denver, Nick Van Exel, James Posey. Great play by Van Exel and Posey. And Posey showing quick speed of a sprinter. Na miejscu 4 znalazł się obrońca Corey Benjamin z Chicago. Monster dunk by Corey Benjamin coming from the side of the free throw. Wow. Numer 3 to Antonio Daniels z San Antonio Spurs. What a play by Daniels. Boy, he has to take it back because you know Aaron Williams can get up to man. Numer 2 to Vince Carter z Toronto Raptors. Wygrał także on, Vince Carter, gwiazda numer 1 zespołu Toronto Raptors i jeden z najefektowniejszych zawodników NBA. To wszystko w tym programie. Na kolejny zapraszamy za tydzień. Pamiętajcie też, by zaglądać na internetowe strony NBA. Do zobaczenia.